Cześć, tu trener GIS. Witajcie na takiej lekcji zerowej tak zwanej, przygotowującej do kursu QGIS, który już jest na moim kanale na YouTubie. No tutaj obok, zaraz sobie u góry, na dole, także gdziekolwiek. Pokażę Wam tutaj, tak naprawdę lekcja powstała już po około 10 lekcjach, które jakby dały mi to jakiś odzew, tak, w internecie i w mailach, że potrzeba na przykład takie naprawdę podstawowe, początkowe rzeczy powiedzieć o programie, tak, czyli o interfejsie, o na przykład jak panel się jakiś zamknął, tak jak tutaj, za chwilę będzie, niczego tu nie będzie w QGIS-ie i zaraz zobaczycie, no jak to potem włączać wszystko, prawda? Jestem w tym czasie jeszcze, jak do Was mówię, tutaj wyłączam prawie wszystkie okienka. O, dobra, to teraz się możemy przełączyć na QGIS-a, takiego, no zaraz zobaczycie. O, patrzcie. Czasami jest tak, może nawet za dużo wyłączyłem różnych okienek, ale może być tak, że na przykład jak otworzycie pierwszy raz QGIS-a, to nie będziecie po prostu wiedzieć, co z nim zrobić, prawda? Na przykład przypadkiem będzie taki jak pusty, jak tutaj mam teraz otworzony, prawda? W skrócie Wam opowiem o tym, co tutaj obecnie widać. Pierwsze na środku, jak tutaj Wam pokazuję, to współrzędne geograficzne mi pokazuje, bo współrzędne geograficzne są teraz w siatce kilometrowej w układzie 1992 dla Polski. Skąd wiem? Z tego tutaj kodu EPSG. Kod EPSG mówi mi, jaki to jest układ współrzędnych. Jak ma 2180, to znaczy, że ten kod oznacza układ 1992, czyli dla całego obszaru Polski. Jak chcielibyśmy zmienić, to możemy kliknąć tutaj na ten kod EPSG. Klikamy, patrzcie, zaraz się otworzy okienko z różnymi układami, które już wcześniej używałem, lub z wszystkimi, które są predefiniowane w programie QGIS, których jest ich kilkaset tych układów. Dodatkowo od kilku wydań QGIS-a, bo QGIS jest tak naprawdę ciągle aktualizowany, jest taka fajna mapka, która pokazuje zasięg danego układu współrzędnych. Na przykład, jakbyśmy mieli jakiś układ o kodzie innym niż 2180 dla Polski, no to mamy tutaj ich kilka ostatnich. Na przykład tutaj mamy pod rząd kilka, prawda? 2176 to dla zachodnich gmin Polski. Potem tutaj bliżej środka, 7. strefa to układu 2000, tak? Bo układ 2000 jest w urzędach gmin najczęściej używany, w zależności od tego, w której części Polski jest gmina. No i tu mamy wschodnią część Polski. Dla całej Polski to jest układ 2180. Tutaj pokazuje nam cały zasięg naszego kraju. Jakbyśmy potrzebowali jakiś inny układ, jeśli znamy kod EPSG, to wystarczy wpisać na przykład 4326, to jest układ WGS 84 dla całego świata. O, widzicie, i teraz jak kliknę, to mi pokazuje cały świat na mapie, prawda? Ale tu już nie zmieniajmy, bo wiem, że zaraz będę warstwę gmin Polski otwierał, więc może być ten układ. Domyślnie mam ustawiony ten układ, a jak ustawić układ domyślnie? No to wchodzimy do ustawień i tutaj opcje. O, i patrzcie, jak tutaj dam na zakładkę układ współrzędnych, no to tutaj mamy układ współrzędnych dla projektów. Użyj domyślnego układu i sobie tutaj wybrałem taki. A jak będziemy otwierali jakąś nową warstwę, to gdy wczytana warstwa lub tworzona warstwa nie zawiera deklaracji układów współrzędnych, bo generalnie powinno zawierać deklarację, wtedy QGIS odczytuje. Ale jeśli nie ma, no to ja dałem to nie przypisuj układów współrzędnych, czyli tak naprawdę nie rób nic, bo mi się wtedy też informacja pojawi w panelu warstw, że ten układ jest inny albo w ogóle nie ma, no to wtedy będzie pytajnik. To wtedy ja mogę nim jakby sterować, tak? Przypisać mu układ taki, który myślę, że jest, lub później zmienić układ, tak? Bo najczęściej powinno być tak, że warstwa powinna mieć deklarację układów współrzędnych, no wtedy jest tak naprawdę prawidłowa i wiemy, jaki jest ten układ, prawda?
Można jeszcze to zrobić. Nie pytaj o układ współrzędnych wtedy. To od razu nam powie, panie, podaj układ współrzędnych, no bo program, czyli QGIS nie wie, jaki to jest układ współrzędnych, bo nie zdążył, znaczy nie umiał odczytać deklaracji układu współrzędnych, która jest wpisana w warstwie, lub może nie być też tej deklaracji, prawda? Dobrze. Tu wyłączamy. I teraz co? Jak tu otworzyć warstwę, jak tak naprawdę nie mam jeszcze tych fajnych panelów warstw, w których pracuję. Ja już pracuję ileś tam lat, więc pokażę wam, jak to podłączyć wszystko. Prawym przyciskiem robimy tutaj na to menu. O, i zobaczcie, ile tu jest możliwości do otworzenia. Ja mam jeszcze trochę więcej wtyczek niż normalnie na początku jest, więc też jest więcej tych możliwości. Ale na pewno, ten panel jest zawsze, czyli tutaj warstwy. Widzicie, teraz się pojawi z lewej strony panel warstwy. A teraz jeszcze pasek narzędzi by się przydał. Zarządzanie warstwami. O, i wtedy mi się tutaj z lewej pokazuje ten panel. Co by tu jeszcze? Zaawansowana digitalizacja, panel. Tu się pojawia. W panelu proponowałbym też to algorytmy procesingu. Ich możecie na początku nie mieć, bo tą wtyczkę trzeba tu włączyć jeszcze. Zarządzanie wtyczkami. Ja to w pierwszej lekcji, bo mówiłem o tym, ale jeszcze raz wrócę. Ona jest domyślnie powinna być zainstalowana. O, i tu jest processing. Na początku być może jest wyłączona. Jak klikniecie na to, no to się już u góry pojawi zaraz takie menu, tylko to chwilę trwa. Nawet słychać, jak się otwiera program. Pracuje ten procesor troszkę. Chociaż teraz jeszcze w kuchni coś tam jest, ale dobrze. O, tu się pojawił processing. Wyłączamy okienko i tu panel algorytmów. Klikamy i się pojawia z prawej strony. I przydałoby się jeszcze w tym panelu z prawej strony zarządzanie, stylizacja warstw. Klikam, o, i mi się tutaj w okienku osobnym pojawia, ale myślę, że lepiej będzie, jak to będzie jako zakładka. Czyli biorę stąd sobie go i tak najeżdżam na algorytmy processingu. O, jak się tak całe pokaże niebieskie, to puszczamy to. O, widzicie, mamy wtedy to jako zakładki. Wtedy nie zajmuje to miejsca dużo, prawda? I on się uaktywni, ta stylizacja warstw, jeśli będzie jakaś warstwa otworzona, prawda? OK, dobra. I teoretycznie tak się wyłącza na przykład, jak przypadkiem ktoś zrobi, no i nie wie, co zrobić z tym, prawda? No to robimy prawym przyciskiem tutaj i dajemy panel warstwy. Co jeszcze tu można? Zaawansowaną digitalizację można. Wyłączę, to mi się na razie nie przyda. Zarządzanie źródłami danych można jeszcze. Tutaj wtedy się paseczek pojawia nowy. Oczywiście to, jak nam się tu pojawi na przykład, no to możemy przesunąć w ogóle, dać do góry. Ale ja wolę jednak mieć z lewej strony, to wtedy też miejsca nie zajmuje ani u góry, ani jakoś tak z lewej. Przyzwyczaiłem się do tego, prawda? Dobrze, i co tu jeszcze? Ustawienia, OK. Aha, jeszcze oprócz tego można zrobić ustawienia w danym projekcie. Tylko ja teraz jeszcze nie mam projektu, bo mam projekt bez nazwy, czyli domyślnie nie mam zapisanego projektu, no bo też warstw nie mam, niczego. Dopiero otworzyłem po prostu QGIS-a. O, zapisz jako, tak. Jakbym nie miał nazwy, to może nowy. Nowy. O, widzicie, jak dałem nowy, to już się tutaj nazwa projektu pojawiła u góry. I teraz daję tutaj menu projekt i właściwości projektu. I w samych właściwościach też można układ współrzędnych ustawić, domyślny. Można na przykład style poustawiać, różnych jakby symboli. Źródła danych. To może pominijmy, bo to już są to. O, i w każdym projekcie też są zmienne, które w przyszłości będziecie prawdopodobnie używać, jak będziecie bardziej się nim QGIS-em zajmować. Jak zapiszemy projekt, to w projekcie można wrzucać ileś tam warstw, prawda? Po to są projekty, żeby potem jak sobie zapiszemy projekt, to układ warstw i stylizacja tych warstw będzie już w tym projekcie, prawda? Zapisana. Dobrze, to na szybko tak pokażę wam, jak się otwiera warstwy. Najprościej, żeby otworzyć warstwę w QGIS-ie, wystarczy wejść
tutaj zarządzaj źródłami danych, albo skrót Ctrl-L, takie okienko się pojawi, albo tutaj z lewej strony któryś z tych przycisków, bo obojętnie tak naprawdę, który. Klikamy, znowu to samo się pojawia, prawda? Tutaj wyszukujemy miejsce, gdzie jest warstwa. Warstwy shape'owe, pamiętajcie, że składają się z kilku plików. Żeby otworzyć warstwę shape, trzeba kliknąć na plik z rozszerzeniem SHP, jak sama nazwa wskazuje. Klikamy i dajemy dodaj. Wyłączamy okienko, pojawiła się warstwa z granicami gmin, prawda? No i klikamy 2 razy, właściwości, ale to już będzie w kolejnych lekcjach, które już są na kanale, prawda? Będzie styl, będzie tabela atrybutów, etykiety, więc o tym już mówię w następnych lekcjach, prawda? Żeby sprawdzić, jaki jest układ współrzędnych, najeżdżamy na nazwę warstwy. O, i widzicie, się pojawia multipolygon i układ współrzędnych o kodzie EPSG 2180. Jakby tutaj nie było układu współrzędnych wczytanego w tej warstwie, no to by się tutaj pytajnik pokazał. Dobrze. Z takich jeszcze podstawowych rzeczy ważne jest, żebyście sobie ustawili przyciąganie, jeśli będziecie rysować w przyszłości warstwy. Warstwy, jakieś obiekty, na przykład coś tutaj przy granicy, no na wodzie na przykład, gdzieś w Zatoce Gdańskiej, no to warto ustawić sobie przyciąganie, opcję przyciągania. I tutaj, jeśli będzie kilka warstw, to będzie lista tych warstw, a jak nie ma, jak jest tylko jedna, no to wystarczy zostawić to wszystkie warstwy i ustawiecie czy do wierzchołka, czy do segmentu przyciąganie, no i tutaj liczba metrów na przykład lub pikseli na obrazie. To w zależności od tego, w jakiej skali będziecie pracować i tutaj metry to chodzi o to, że w terenie oczywiście, to rozumiecie, prawda? Jak jest edycja topologiczna i przyciąganie na przecięciach, to wtedy nie powinno się zrobić błędów przy rysowaniu właśnie topologicznych błędów. Ok, no to by było na tyle na początek, bo reszta w kolejnych lekcjach dowiecie się więcej szczegółów na temat pracy w QGIS, także dzięki na tyle, zapraszam do subskrypcji kanału, dodawania lajków do filmów oczywiście, jeśli Wam się podobało. No i zapraszam do nauki QGIS-a. Dzięki, na razie, cześć.